Chcesz uniknąć cichego złodzieja, który stopniowo osłabia Twoje kości? Mam dla Ciebie sprawdzone metody. Dzień dobry, nazywam się dr Natalia Wawrzyniak. W dzisiejszym odcinku skupimy się na tym, jak skutecznie dbać o zdrowie kości. Osteoporoza, często nazywana cichym złodziejem kości, dotyka szczególnie kobiety w okresie pomenopauzalnym. Dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć, jak jej zapobiegać oraz leczyć, jeśli już się pojawi. Omówimy zarówno dietę, jak i styl życia, które mogą odegrać kluczową rolę w prewencji i terapii osteoporozy, wapń i witamina D. Zacznijmy od podstawowych składników odżywczych, wapnia i witaminy D. Jak wiemy, wapń jest niezbędnym budulcem naszych kości, a jego odpowiednia ilość w diecie jest kluczowa dla utrzymania gęstości kości i zapobiegania ich osłabieniu. Witamina D natomiast ułatwia wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego i jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Dlatego zaleca się, aby kobiety po 50 roku życia spożywały 1200 mg wapnia dziennie. Witamina D powinna być dostarczana w ilości przynajmniej 800 jednostek międzynarodowych na dobę, a po 75 roku życia minimum to 2000 jednostek. Gdzie znajdziemy te składniki? Wapń jest obecny w produktach mlecznych, takich jak mleko, jogurty i sery, ale także w warzywach liściastych, migdałach oraz wodzie mineralnej wzbogaconej w wapń. Witamina D znajduje się w tłustych rybach, takich jak łosoś i makrela, w jajkach, a także w produktach wzbogaconych, jak niektóre margaryny. Pamiętajmy również o znaczeniu ekspozycji na słońce, która jest naturalnym źródłem witaminy D i suplementacji witaminą D przez cały rok. Białko. Białko jest fundamentalnym składnikiem budulcowym nie tylko mięśni, ale także kości. Odpowiednia ilość białka w diecie pomaga utrzymać masę mięśniową, co jest niezwykle ważne, zwłaszcza gdy naturalnie tracimy masę kostną wraz z wiekiem. Badania wykazały, że wyższe spożycie białka może być powiązane z wyższą gęstością mineralną kości, szczególnie w kości udowej i biodrowej. Zaleca się, aby źródłem białka było chude mięso, ryby, produkty mleczne, ale również rośliny strączkowe, orzechy i nasiona. Styl życia. Odgrywa on kluczową rolę w prewencji osteoporozy. Należy unikać czynników, które przyczyniają się do osłabienia kości, takich jak palenie papierosów, nadmierne spożycie alkoholu oraz zbyt niska masa ciała. Badania pokazują, że kobiety, które rzuciły palenie, zmniejszyły ryzyko złamań kręgosłupa i bioder po około 5 latach od rzucenia nałogu. Spożycie alkoholu również powinno być ograniczone, ponieważ nadmierne ilości mogą negatywnie wpływać na wchłanianie wapnia, a tym samym zwiększać ryzyko złamań. Zanim przejdziemy dalej, kliknij subskrybuj, aby nie przegapić nowych filmów i być na bieżąco z nowymi treściami. Twoja subskrypcja pomaga mi tworzyć kolejne materiały. Ćwiczenia. Regularna aktywność fizyczna, zwłaszcza ćwiczenia obciążeniowe i wzmacniające, odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia kości. Ćwiczenia takie jak spacery, bieganie, taniec oraz treningi siłowe pomagają zwiększyć gęstość mineralną kości, co jest szczególnie ważne dla kobiet po menopauzie. Nie zapominajmy także o ćwiczeniach równoważnych, które pomagają zmniejszyć ryzyko upadków, będących jedną z głównych przyczyn złamań. Programy ćwiczeń obejmujące trening siłowy, równoważny i aerobowy są najbardziej skuteczne w poprawie zdrowia kości i zmniejszeniu ryzyka upadków. Dla osób z wysokim ryzykiem upadków i złamań zaleca się skonsultowanie z lekarzem przed rozpoczęciem intensywnych ćwiczeń, aby dobrać odpowiedni plan treningowy. Suplementacja. Czy jest konieczna? Suplementacja witaminą D jest ważna, aby utrzymać jej odpowiedni poziom, szczególnie w miesiącach, gdy dostęp do światła słonecznego jest ograniczony. Dla osób starszych, które spędzają mniej czasu na świeżym powietrzu, często zaleca się nawet wyższe dawki, by skutecznie wspierać zdrowie kości. Jeśli chodzi o wapń, najlepszym źródłem tego składnika mineralnego jest zbilansowana dieta. Suplementy wapnia warto rozważyć tylko wtedy, gdy nie udaje się zapewnić odpowiedniej ilości spożywienia i zawsze po konsultacji z lekarzem. Dieta w leczeniu osteoporozy.
Dieta odgrywa również kluczową rolę w terapii osteoporozy. Oprócz wspomnianego wcześniej wapnia i witaminy D, ważne jest również spożywanie produktów bogatych w inne składniki odżywcze, takie jak magnez, fosfor i witaminy z grupy B, które wspierają zdrowie kości. Istnieją dowody na to, że diety bogate w owoce, warzywa, ryby i pełnoziarniste produkty zbożowe mogą przyczyniać się do lepszej kondycji kości. Z kolei diety bogate w czerwone mięso, tłuszcze zwierzęce i cukry proste mogą zwiększać ryzyko osłabienia kości. Dlatego warto skupić się na zdrowej, zrównoważonej diecie, która dostarcza wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Dziękuję za uwagę. Jeśli masz pytania, zostaw je w komentarzu, a ja postaram się na nie odpowiedzieć. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. A jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób możesz spowolnić starzenie mózgu, obejrzyj mój wcześniejszy film. Kliknij miniaturę, którą widzisz na ekranie i sprawdź, jakie produkty wybierać, aby wspierać zdrowie mózgu poprzez odpowiednie odżywianie. Gratulacje, dotarłaś do końca filmu. Jeśli uznałaś te informacje za przydatne, będę wdzięczna za Twoją opinię w komentarzu. Zachęcam również do subskrypcji, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami.